Dzień dobry wszystkim nas oglądającym. Zachęcam do wysłuchania wykładu pana doktora nauk farmaceutycznych Leszka Borkowskiego. Pan doktor jest specjalistą pierwszego stopnia z analizy farmaceutycznej i drugiego stopnia z analizy leków. Jest farmakologiem klinicznym posiadającym 48-letnie doświadczenie w pracy z produktami leczniczymi. Pan doktor jest również pracownikiem naukowym, autorem publikacji, autorem 6 podręczników naukowych i doniesień naukowych, wszystkie z obszaru produktów leczniczych. Wykładał w Polsce w Akademii Medycznej i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Niemczech na Uniwersytecie w Heidelbergu. Odbył staże naukowe liczne, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Jest konsultantem do spraw rynku leków dla amerykańskich funduszy inwestycyjnych, członkiem zespołu doradczego do spraw Europy Wschodniej przy agencji rządu francuskiego, byłym prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tym samym współautorem sukcesu harmonizacji leków w Polsce. Jest ekspertem Komisji Europejskiej do spraw regulatorowych. Został powołany do sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Pan doktor jest również założycielem Fundacji Razem w chorobie zajmującej się pacjentem onkologicznym. W 2018 roku pan doktor Leszek Borkowski został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. To tylko niektóre z osiągnięć naszego dzisiejszego prelegenta. Tym razem będzie to wykład zatytułowany „Co to są probiotyki, prebiotyki, symbiotyki, żywność funkcjonalna, nowa żywność i suplementy diety”. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzisiaj będę mówił o rzeczach, o których wszyscy pewnie dużo wiedzą, ale uważam, że odrobina informacji z mojej strony może się okazać przydatna. W czasie tej prezentacji będzie sporo informacji i dlatego, żeby łatwiej ją przyswoić, to zrobimy sobie w pewnym momencie przerwę. Tą przerwą będzie film, który Państwu puszczę parosekundowy. Biotyki. 122 lata temu Wilder zaobserwował, że kwas paraminobenzoesowy sprzyja rozwojowi bakterii. Nie wiedział, co to jest, ale na wszelki wypadek nazwał go biotykiem, czyli pomocnik dla bioorganizmów. Mikrobiom to jest nasza mikroflora jelitowa. W naszych jelitach mamy 2 kg bakterii. Wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że tego jest tak dużo. Każda choroba jest następstwem koincydencji wielu zdarzeń w organizmie pacjenta. Tak jak uważam, każdy wypadek komunikacyjny jest kumulacją błędów sprawcy bezpośredniego i poszkodowanego. Wiele produktów leczniczych ma określone wskazania, ale nie wszystkie leki leczą wszystko i rozsądek i umiar jest bardzo ważny w każdej terapii. Mówimy, że w terapiach pomagają nam probiotyki, ale nie wszystkie i nie w każdej. Co to są probiotyki? Probiotyki to są żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach, zwracam uwagę, w odpowiednich ilościach, przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi. Jak tam za mało, to jest bez znaczenia. Probiotyki to są niepatogenne, żywe mikroorganizmy, które po wprowadzeniu do organizmu wyższego, czyli naszego organizmu, wywierają korzystny efekt na stan zdrowia i czynności
fizjologiczne. Aby daną bakterię nazwać probiotykiem, to musi być tak: odporna na działanie kwasu solnego, odporna na działanie żółci, wytwarzać substancje przeciwdrobnoustrojowe, żeby te inne drobnoustroje, które siedzą w naszym przewodzie pokarmowym, ją nie zabiły, wpływać korzystnie na zdrowie gospodarza, bo przez to, że jest, no to jest, ale jak nie wpływa korzystnie, nie jest probiotykiem. Nawet jeżeli nie szkodzi nam, to też nie jest probiotykiem. Musi być bezwzględnie bezpieczna w stosowaniu. To jest te 5 podstawowych punktów, żeby bakterię nazwać probiotykiem. Bakterie probiotyczne są przypisane do danego szczepu i przenoszenie jakby tych cech na gatunek jest ogromnym błędem. Ja to wytłumaczę Państwu w prosty sposób. Mamy rodzinę 5-osobową. Tata, mama, 3 dzieci. Jedno dziecko maluje. Pięknie. Rysuje. Świetnie. Ale tylko jedno. To nie można powiedzieć, że tata z mamą też ładnie rysują, bo nie rysują. Tak samo jest z probiotykami. Do probiotyków według definicji WHO, czyli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, zalicza się bezwzględnie bezpieczne bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Ja troszkę więcej o nich powiem. Często stosujemy błędnie, moim zdaniem, określenie probiotyk do bakterii kwasu mlekowego, które nie mają cech probiotycznych. One nam nie szkodzą, są w różnych produktach pokarmowych, ale nie są probiotykiem. Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus są stosowane do produkcji jogurtów, bo mają swoje zdolności ukwaszające, ale to nie są żadne probiotyki. Ja nie tak dawno widziałam paskudną reklamę w telewizji, gdzie ktoś chwalił się, że ma świetny probiotyk, bo zawiera właśnie te gatunki wymienione. One nie są żadnym probiotykiem. One są bardzo chętnie sprzedawane w suplementach diety, bo się je bardzo łatwo wytwarza, łatwo się stabilizuje, łatwe jest przechowywanie. Krótko mówiąc, taniocha, ale nie dla nas, bo my już wiemy, co to jest. Mówiąc o bakteriach Bifidobacterium, to na samym dole wypisałem 3, które są istotne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i możemy je uznać za bakterie probiotyczne. 3. Patrzcie Państwo. Bakterie probiotyczne są dość skomplikowane w procesie technologicznym, w procesie wytwarzania. Dlatego ważne jest uzyskanie konkretnego szczepu. I podaję, jeżeli ktoś mi mówi, że mam probiotyk, bo tam jest Lactobacillus, no to tak jak ja bym, to mi nic nie mówi. Dokładnie tak samo jak ja bym podał komuś na pytanie, gdzie mieszkasz, odpowiedział w Europie. No, dalej nie wie, gdzie mieszka. Podanie gatunku też jest niewystarczające, bo to tak jakbym w swoim adresie powiedział, mieszkam w Polsce. No, 38 milionów mieszka ludzi w Polsce. Dopiero podanie szczepu, i tutaj jest przykład Lactobacillus rhamnosus, oznaczony symbolem tam GGATCC 53103. Dopiero jak mam coś takiego napisane, to ja wiem, że ja mam dobry probiotyk. Bo sam rodzaj czy gatunek określony na opakowaniu
nie mówi nam nic i często jesteśmy oszukiwani przez wytwórcę, który celowo bądź niecelowo daje produkt, który jest niestosowny i nie pomaga. To tak, proszę Państwa, jak tutaj na dole napisałem, że tłuszcz. No, każdy kucharz wie, jaki jest ten właściwy tłuszcz, bo są również tłuszcze przemysłowe, one się nie nadają do jedzenia, ale też są tłuszczem. To podobnie z czymś, co ma udawać probiotyki. Korzystając z probiotyków trzeba to robić bardzo mądrze, bo inaczej odchudzamy portfel. Clostridium difficile. Paskudna bakteria. Wywołuje biegunki poantybiotykowe i często jak idziemy do apteki, to jak sprzedają nam antybiotyk, to proponują probiotyk. Ale proszę pamiętać, że to wszystko jest według mojej opinii bez sensu. Bo tylko taki probiotyk, który zawiera wyłącznie wyselekcjonowaną Bifidobacterium brevie AMT32, to tylko ten probiotyk będzie hamował wzrost paskudnego Clostridium difficile. Są prowadzone badania w Polskiej Akademii Nauk i jakby z szacunku dla kadry naukowej zalecałbym na opieraniu się na tym, a nie na tym, co mówią specjaliści od marketingu i zwiększania sprzedaży. Bardzo często różne inne bakterie sprzedawane w suplementach diety nie mają żadnych właściwości przeciwko Clostridii. Nie są przydatne, nic nie dają. Powtarzam, oczyszczają nas portfel. Jeżeli mam wieloszczepowy preparat, to muszę mieć gwarancję, że te szczepy użyte w tym preparacie nie są względem siebie antagonistyczne. No bo nie łączy się wody z ogniem. Bo nie ma ani dobrej wody, ani dobrego ognia wtedy. Dlatego jestem bardzo sceptycznie nastawiony do produktów opisywanych jako probiotyki, które są wieloszczepowe, mają jeden szczep, który jest ważny i dobry, ale cała reszta jest dyskusyjna i ta cała reszta może zniszczyć ten jeden dobry szczep. Dlatego zalecam tutaj wstrzemięźliwość i ostrożność. Układ trawienny. Przypomnienie, Państwo doskonale wiecie, ale ktoś, kto będzie przeglądał jeszcze raz przygrosza, to czytając, że probiotyki działają w układzie trawiennym na różnych jego piętrach, to żeby po prostu wiedział, co to jest układ trawienny. On jest opisany. Ja wiem, że Państwo to wiecie, ale dobrze jest coś przypomnieć. Wśród preparatów używanych jako probiotyki mamy drożdżaki Saccharomyces boulardii. Ja jestem bardzo sceptyczny do stosowania drożdżaków probiotycznie, szczególnie w szpitalach, ponieważ jeżeli robimy rzecz skandaliczną, mianowicie otwieramy taką saszetkę na sali chorych, to możemy doprowadzić do pojawienia się fungemii, czyli zarażenia grzybami na sali wśród chorych i sepsy. Człowiek chory ma osłabiony układ immunologiczny. W związku z tym wszelkie wprowadzanie dodatkowych mikroorganizmów musi być niezwykle odważne, bo ten mikroorganizm, który nie zaszkodzi zdrowemu, w przypadku osoby chorej może wywołać
wiele komplikacji klinicznych. Zresztą opieram się tutaj na komunikacie Europejskiej Agencji Leków z 2019 roku, który mówi, że jeżeli chcemy podawać na przykład drożdżaki Saccharomyces w szpitalu, to pacjent musi nosić rękawiczki, trzeba dokładnie umyć ręce, nie można robić to w obecności pacjentów innych itd., itd. Proszę o tym pamiętać, żeby nie szafować drobnoustrojami. Czasami rodziny w dobrej wierze przynoszą do szpitala pacjentom różne wynalazki. Ja bardzo walczę z takimi rzeczami i zawsze chodziłem na oddziale z zaprzyjaźnioną siostrą. Mówiłem: siostro, woreczek, skarby pacjenta do woreczka. Pacjent wyjdzie ze szpitala, woreczek dostanie w szpitalu. Nie wolno tych różnych cud brać, bo to mu szkodzi. Teraz podam taką ciekawostkę. Jeżeli przez 7 dni bierzemy antybiotyk, to może się zdarzyć, że mamy zaburzony naturalny mikrobiom. Oczywiście w różnym zakresie. To zależy od siły naszego organizmu. Ale proszę pamiętać, że naturalny proces przywracania stanu sprzed przyjmowania antybiotyku może trwać do 2 lat. W związku z tym, jeżeli ktoś daje mi 2 probiotyki przez 2 dni, to tak jakby nic nie dało, to bez sensu jest. To musi być dłuższy okres. No i też ważna jest ilość, którą się stosuje. Jak za mało, to nic nie daje. Musicie być, proszę Państwa, odporni. Reklama atakuje nas. Jeżeli reklama dotyczy bzdetów, to ja na to nie reaguję. Natomiast irytuje mnie, jeżeli reklama wchodzi w obszar ochrony zdrowia i wprowadza informacje, które kupione przez nieprzygotowanego pacjenta, przecież nie każdy ma inny zawód, każdy się specjalizuje na czymś innym. I taki pacjent czy rodzina pacjenta kupują to, co widzą, a jest to nieprawda. Dlatego mówię, reklama nie jest prawdą objawioną. Prebiotyki. Prebiotyki to są substancje, które ułatwiają życie probiotyków. To są polisacharydy, oligosacharydy, monocukry jak fruktoza, gluktoza, laktuloza, rafinoza, witaminy niektóre, hydrolizaty kazeiny, ekstrakty drożdżowe. No, jest tego sporo. Jeżeli bierzemy probiotyk i dobierzemy do niego prebiotyk, ale do niego dobry, no to wtedy on bardziej nam pomaga, bo się szybciej rozmnaża. Symbiotyk. To jest coś takiego, co ja określam 2 w 1. Ja spróbuję Państwu puścić teraz krótki przerywnik. Sogno Lorenzo te manca le parole. Sì, che luce nuova stanza quando manca sole. Sei, non ci sei, tu con me. Time to say goodbye. Che non ho mai veduto e vissuto con te. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno Lorenzo te mancano le parole. E io sei lo so che sei con me. Con me, con me, con me. Sì,
Proszę Państwa, już jedziemy dalej z wykładem, tylko ja dołączę do momentu, w którym przerwałem. Otóż symbiotyki. Symbiotyki to są mieszaniny standaryzowane probiotyku z prebiotykiem. I to jest cała wielka tajemnica symbiotyków. Nazwa jest skomplikowana, a to jest po prostu mieszanina dwóch składników. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o żywności funkcjonalnej. Co to jest? Żywność funkcjonalna to jest żywność modyfikowana lub wzbogacona. Szuka się różnych dróg prewencji dla różnych chorób, które rozwijają się powoli. I pojawiła się taka koncepcja, ja jej nie oceniam ani pozytywnie, ani negatywnie, tylko o niej mówię, ponieważ chciałbym, żebyście Państwo widzieli, jakie są trendy. Mówię, że żywność funkcjonalna ma poprawiać parametry biochemiczne i metaboliczne człowieka. Czy tak będzie? Zobaczymy. Kierunek jest interesujący i wydaje się, że może przynieść pomoc. Dzisiaj żywność modyfikowana na świecie to zaledwie 260 miliardów dolarów amerykańskich. Nie jest to dużo. Kraje wiodące, gdzie są prace nad tym, to są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. W Europie jest 10 miliardów, czyli prawie nic, ale ona rozwija się pomalutku w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Holandii, w Niemczech. Teraz powiem Państwu o nowej żywności. No, na tym przezroczu widać, że nie wszystko, co nowe, to nęci i odpowiada, no ale takie jest życie. Nowa żywność oznacza żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 rok, niezależnie od dat przystąpienia państw członkowskich do Unii. To jest fragment rozporządzenia o nowej żywności. Dlaczego my poszukujemy nowej żywności? Bo po pierwsze, przybywa ludzi, produkcja tradycyjnej żywności jest coraz droższa, bo kosztuje nas energetycznie, kosztuje nas zużyciem bardzo dużej ilości wody, której zaczyna brakować. Pojawia się wiele problemów, których jeszcze dzisiaj nie widać. W związku z tym szukamy różnych rzeczy. Poza tym zaobserwowano, że jak patrzymy na świat globalnie, to w różnych miejscach na świecie ludzie jedzą różne rzeczy. I wcale nie znaczy, że te rzeczy są złe. Ja powiem Państwu taką śmieszną przygodę z mojego życia. Króciutko pracowałem w krajach Magrebu i żona przysłała mi ogórki kiszone. Radocha była wielka. Otworzyłem słoik, ale spowodowało coś, że musiałam wyjść z pokoju. Wracam, nie ma słoika. No więc dostałem furii i gdzie są moje ogórki kiszone? Za chwilę dowiedziałem się, że pani sprzątająca, to była Arabka, zobaczyła u doktora jakieś paskudstwo na stole i wyrzuciła. No bo to było zepsute, paskudne. Więc widzicie Państwo, opowiadam wam historię po to, żeby powiedzieć, że wiele rzeczy, które my jemy, jest szokujące dla innych i to, co jedzą inni, jest szokujące dla nas. W związku z tym chciałbym, żebyście jako młodzi ludzie byli niezwykle tolerancyjni, nie byli zamknięci, nie byli eklektyczni. Pamiętacie, kiedyś jak się powiedziało w Polsce, że się je frutti di mare, no, owoce morza, krewetki, languste, inne, to był szok. A dzisiaj to jest normalne. W wielu restauracjach możemy to dostać.
U mnie na pobliskim dworcu kolejowym, to w barze kolejowym jest makaron z krewetkami. Niesamowita rzecz. Więc bądźcie otwarci, bądźcie otwarci. Żywność modyfikowana genetycznie jest jakby próbą ratunku. My ciągle nie wiemy, czy modyfikacja genetyczna będzie wpływała w przyszłości negatywnie. To się okaże. Nie jesteśmy w stanie jakby na różnych modelach znaleźć właściwą odpowiedź. I na przykład do nowej żywności zaliczona jest suszona pulpa z baobabu afrykańskiego. Te owoce baobabu były spożywane przez rdzenne plemiona, które pozwalały im przeżyć trudne okresy suszy. Więc to jest tak, ludzie są ludźmi i są tacy sami. Pamiętajcie, że problemy, które my mamy w naszych rodzinach, takie same problemy mają Chińczycy, Wietnamczycy, Japończycy, Afrykanie, Brazylijczycy. Bo jesteśmy jedną rodziną. I chciałbym, żebyście to zapamiętali, co mówię, bo być może to jest najważniejsze przesłanie z tego wykładu. Dużo krzyku jest o różnych robalach, jak to się mówi. Różni politycy wypowiadają się, nie bardzo czasami wiedząc, o czym mówią, no ale z politykami to jest tak, że polityk uważa, że się zna na wszystkim, się w każdej kwestii wypowiada. No, tak ma to plemię. Wracając do larw mocznika. Te larwy mocznika są wykorzystywane w wyrobach spożywczych w wielu krajach. Czy można się na to oburzać? Oburzać się zawsze można na wszystko. Czy warto się na to oburzać? No, trzeba spróbować i zastanowić się. Ja szarańczę jadłem w Wietnamie i była dobra i nie wstydzę się tego. Tylko ja mówię, my czasami mamy problem w naszym mózgu, bo tam są te blokady, prawda? Jak czegoś nie możemy się nauczyć, to trzeba się zastanowić, jaka jest przyczyna tego. Może nie przykładamy należytej wagi do tej informacji, dlatego ona nam ucieka. Białko owadzie jest tak samo wartościowe jak białko czworonogów. W związku z tym trzeba być przygotowanym, że przy tak dynamicznym rozwoju liczby ludzi na świecie będziemy szukać różnych źródeł otrzymywania pożywienia. Pamiętam, jak kiedyś ktoś powiedział, że to coś okropnego, że w Japonii jedzą wodorosty. Dzisiaj zobaczcie Państwo, w każdym miejscu, gdzie dostajemy sushi, sashimi, możemy jeść te wodorosty. Jemy i nic się nie dzieje, rogi nam nie wyrosły. Trzeba być otwartym, pamiętajmy o tym. No i teraz będą wiadomości z ostatniej chwili, czy z ostatnich 30 lat. Baba Jaga mówi: suplementy diety nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Proszę o tym pamiętać. Są środkami spożywczymi, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie, ale też mogą mieć negatywny wpływ na organizm. Dlatego suplementów diety nie stosuj na chybił i trafił. To jest takie cudowne, że każdy może wejść do apteki czy jakiegoś sklepu spożywczego, każdy może sobie wybrać dowolny suplement diety i każdy może się poczuć mędrcem w zakresie ochrony zdrowia, no bo chroni swoje zdrowie. Ale trzeba wiedzieć, co się robi. Pamiętajcie zawsze, że jedzenie jest lepsze niż jego suplementacja. Lepiej zjeść truskawki niż truskawki z pigułki. Kto nie wierzy, to niech sobie przećwiczy, jak będą piękne polskie truskawki.
Suplementy diety. To jest kilka przykazań niezwykle istotnych. Zostały opracowane we współpracy kilku zespołów, w tym również Głównego Inspektora Sanitarnego. Ja miałem taki swój bardzo malutki udział w tym, dlatego pozwalam sobie Państwu to przedstawić i namówić do spokojnego przeczytania. Po pierwsze, nie stosuj suplementów na chybił i trafił. Nie diagnozuj swojego stanu zdrowia ani swojego dziecka na podstawie reklam. Suplementami diety nie zastąpisz zrównoważonego sposobu odżywiania, dobrych posiłków. Nie wyleczysz się suplementami diety. Suplementy diety mogą zaszkodzić, a więcej nie oznacza lepiej. Zacznij odróżniać, że suplementy to nie leki. Nie łącz suplementów z lekami. I tutaj parę przykładów. Owoce noni. No, był okres, że wszyscy szaleli za tym. Silne działanie hepatotoksyczne, czyli uszkadzały wątrobę. Jak brali to ludzie z marskością wątroby polekową, to się działo Meksyk na oddziałach hepatologicznych w szpitalach. Wyciąg z chrząstki rekina również uszkadza wątrobę, bo zwiększa poziom aminotransferaz. Jeżówka purpurowa, czyli echinacea. Kiedyś była moda i każda mama dla swojego dziecka biegała, żeby kupić jeżówkę. Wzrost krwawin, w tym krwawień wewnętrznych. Jak zobaczysz krwawienie wewnętrzne? Dopiero jak jest bardzo późno lub za późno. Kwasy omega-3. No wszyscy chcą mieć, ale w połączeniu z warfaryną grożą bardzo poważnie życiu i zdrowiu pacjenta. Żeńszeń. Wszyscy go chwalą, ale nie przy lekach diuretycznych i obniżających ciśnienie krwi. Herbata zielona. Wszyscy kochają. Prawda? Każdy jak idzie, to uważa, że to modnie zamiast wziąć normalnej, wziąć herbatę zieloną. Tylko wiele osób nie wie, że obniża skuteczność środków antykoncepcyjnych. Miłożąb japoński. Z lekami przeciwzakrzepowymi ryzyko krwawień. Z amlodypiną, lekiem stosowanym w kardiologii, spadek nadmiernego ciśnienia. Mógłbym epatować Państwa wieloma przykładami, dlatego że wiem o tym z praktyki klinicznej, że jak coś się dzieje z pacjentem. Farmakolog to jest taki łepek w szpitalu, który nie bada pacjenta, nie daje diagnozy, nie mówi, jakie leki podać pacjentowi przy zaproponowanym schorzeniu, ale pojawia się jak czarny duch wtedy, kiedy pacjent zaczyna brać leki. I my wtedy się pytamy, a dlaczego w takiej dawce? A dlaczego przed jedzeniem, a nie po jedzeniu? A dlaczego te dwa leki razem, kiedy powinny być oddzielne? A dlaczego ten lek podajemy kobiecie, kiedy kobiety nie powinny brać? I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy takie paskudne, złe duchy. Wielu chorych w ogóle nie wie o naszym istnieniu, ale niezwykle pomagamy w procesie terapeutycznym. Więc słuchajcie to, co mówi Wam farmakolog. Aloes, jeszcze przykład z aloesem, prawda? Wszyscy piją kompoty z aloesu, napoje z aloesu i tak dalej, a zawarty w nim hydroksyantracen jest składnikiem rakotwórczym. Inne też pochodne hydroksyantраcenów tutaj na dole są wymienione. W każdym razie Komisja Europejska w marcu 2021 roku zakazała. No, ale nie wszyscy się dostosowali do tego. Reasumując, czyli rekapituluję to, co powiedziałam. Suplementy diety nie mają potwierdzonej skuteczności, nie ma potwierdzonego bezpieczeństwa stosowania. Suplementy to nie leki, nie mogą być stosowane w leczeniu. Nie dokładaj suplementów do leków, bo możesz zrobić sobie krzywdę. Koniec. Ja bardzo dziękuję Państwu za czas poświęcony na wysłuchanie mojej prezentacji. Było mi bardzo miło. Dziękuję również przesympatycznym paniom, pani profesor i pani doktor. Dziękuję bardzo za wsparcie i przepraszam za problemy z obsługą komputera, ale ja jestem z generacji dinozaurów i robię to słabiej niż młodzież, a pani to są młodzież, także inaczej to panią wychodzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie doktorze, ślicznie dziękujemy za ciekawy wykład.
Tak naprawdę to wydaje mi się, że otwiera on oczy, wielu osobom. Mi na pewno otworzył, także, bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że, tutaj również uczestnikom naszego projektu zdarzy się, napisać do pana, odważyć i napisać do pana z pytaniami, bo, wykład był naprawdę, poruszający.